Cześć, witam wszystkich na moim kanale. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście ze mną. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, te nowe i te, które już są. I oczywiście za wszystkie komentarze, które są przemiłe. Naprawdę bardzo Wam dziękuję. Tym razem przygotowałam dla Was sweterek podobny do reglanowego. Podobny, trochę oszukany, bo nie będzie robiony ani z góry, ani z dołu, tylko w 4 częściach. Mi natomiast marzył się sweterek we wzorze właśnie podobnym do angielskiego, z reglanem i jeszcze zrobionym na szydełku. Więc tym razem zrobię właśnie 3 w jednym. Będzie sweterek szydełkowy, reglanowy i wzorem na drutach. Słuchajcie, ten sweterek wykonam włóczką Drops Cotton Merino. Jest to mieszanka wełny merino i bawełny. Proponowane szydełko tutaj jest 4 mm, więc jeżeli chcecie użyć innej włóczki, zamieńcie na taką, na którą producent poleca 4 mm. Dlatego, że ja i tak będę robić ten sweterek większym szydełkiem. Ja wybrałam szydełko numer 5, żeby właśnie wzór był troszeczkę taki elastyczniejszy i ściągacze zamiennie używam 4 do sweterka przód i tył i na rękawki 3,5. Jeśli, słuchajcie, chodzi o sam projekt, tak jak mówiłam, on będzie troszeczkę inny. Będziemy go robić w 4 częściach. Potrzebujemy 4 panele, 2, jeden przód, jeden tył i 2 na rękawki. Cały projekt to jest: składamy sobie przód i tył, później będziemy tutaj właśnie doszywać w ten sposób rękawki. I na końcu będziemy wykańczać dekolcik. Zaletą jest też to, że robimy od razu sobie ściągacz. Ja zrobiłam troszeczkę większy ściągacz na rękawki i mniejszy na sweterek przód i tył. Słuchajcie, jeśli Wam się podoba ten filmik i chcielibyście mieć taki sweterek, to zapraszam Was do oglądnięcia. Wszystko Wam wytłumaczę i powiem po kolei, jak go zrobić. Także zapraszam. Słuchajcie, sweterek zaczynamy od robienia 2 paneli. Najpierw tył i przód, później zajmiemy się rękawkami. Tu jest nasz schemat, a tu przygotowałam Wam na żywo, jak już wygląda jeden panel. Drugi przerobię z Wami. Tak prezentuje się tutaj ściągacz, który będziemy wykonywać na mniejszym szydełku numer 4. A to jest wzór główny, który będę wykonywać na szydełku 5, żeby był taki fajny, elastyczny i splot był gruby. Góra natomiast to jest właśnie taka podobna tutaj do tego trapezu równobocznego. W ten sposób. Słuchajcie, sweterek robimy pionowo, czyli góra-dół. I musimy w zasadzie zacząć od wymiarowania sobie, ile tutaj chcemy. Ja robię tak, że przykładam sobie sweter, w którym chodzę, przykładam sobie metr i mierzę sobie, ile tutaj muszę mieć centymetrów. W tym momencie ja mam tutaj 40 cm. Wy, jeżeli potrzebujecie mniej lub więcej, będziecie musieli sobie nabrać inną liczbę oczek. Jak wymiarować liczbę oczek? Jak już pokażę Wam, jak się będzie robiło ten wzór, to doradzam Wam nabrać sobie na przykład 20 oczek, parzystą liczbę, ładną dziesiętną, żeby się nam fajnie mnożyło, przerobić sobie kilka rzędów i zobaczyć, ile właśnie zajmuje centymetrów te 20 oczek i odpowiednio o tyle sobie po prostu zwiększyć. Ja sobie już tak zrobiłam i wyszło mi, że muszę łącznie nabrać 85 oczek, z tym, że 70 na wzór, 15 na ściągacz. Słuchajcie, cały mój sweterek ogólnie obecnie teraz ma około 51-52 cm. Tu jeszcze przyjdzie ściągacz. Ta wielkość, wysokość tego swetra będzie zależała od tego, jak wysoko tutaj sobie zrobicie, ile Wy tutaj będziecie potrzebować. Ja tak samo przyłożyłam sobie sweter reglanowy, który już mam i mierzyłam po prostu, ile tutaj potrzebuję. Obecnie wyszło mi 22 cm i tak się tego trzymałam. Tak samo trzymałam się również tutaj tej szerokości, która mi obecnie wyszła około 19 cm. Czyli szerokość tego sweterka będzie zależała od tego, jak wysoko sobie tutaj zrobicie i tu, ile sobie tych rzędów zrobicie tutaj. Bo później już wiadomo, robimy symetrycznie drugą tutaj część. Pokażę Wam, jak ja to robię. Zajmiemy się zaraz właśnie robieniem oczek. Przygotujcie sobie 2 szydełka i włóczkę i zabieramy się do pracy. Więc ja będę nabierała 85 oczek. Robimy sobie pętelkę podstawową. O. I zrobimy łańcuszek z 85 oczek. Czyli raz,
2, pod spód nabieramy 3, 4, 5. Mam już 85 oczek łańcuszka. Dodaję jeszcze jedną, która nie będzie wliczana do wzoru, jest tylko krawędzią. I w tym momencie już od razu zmieniam sobie szydełko na mniejsze, na 4, ponieważ już tutaj będę wykonywała ściągacz. Będę wykonywała go na 15 oczkach, więc gdy skończę te 15, przejdę na ten wzór. Czyli tak, wzór na ściągacz jest, w zasadzie to jest początkowy łańcuszek, więc na razie wszystko będzie wyglądało tak samo, ale zaczniemy sobie już od mniejszego szydełka. Więc tak, narzut, pracuję na tylnej pętelce łańcuszka, tu jest przód łańcuszka, a z tyłu, jak sobie odwrócicie, jest taka pęteleczka środkowa czy tylna, ja sobie na niej pracuję. Czyli wbijam się, przeciągam i przeciągam przez 2. Są to tak naprawdę oczka ścisłe nawijane, czyli nawijam, wbijam się, przeciągam i przeciągam przez 2. Wbijam szydełko, przeciągam włóczkę i przeciągam przez 2. I tak robimy do 15 oczka. Przerobiłam 15 oczek łańcuszka i słuchajcie, zaznaczcie sobie to 15 oczko, bo jak będziemy wracać, będzie nam prościej, będziemy widzieć od razu, gdzie jest początek ściągacza. I następuje zmiana szydełka. Robimy teraz szydełkiem większym. Robimy w zasadzie to samo, bo ten pierwszy łańcuszek, on zawsze będzie wyglądał tak samo, czyli znowu narzut, środkową pętelkę i przekładamy. Dojdę do końca i zaraz pokażę. Doszłam już do końca. Następnie zaczynamy już tworzyć sobie nasz wzorek, czyli tak, robimy oczko, jeszcze jedno łańcuszka, które jest tylko krawędzią, nie wliczamy. Odwracamy robótkę i przy tym wzorze będziemy również robić oczka ścisłe nawijane, ale będziemy za każdym razem się wkuwać, wbijać szydełko w tylną pętelkę łańcuszka. Czyli narzut, tu wbijamy się, zahaczamy o tylną pętelkę i przekładamy przez wszystkie pętelki. Narzut, tylna pętelka, nie cały łańcuszek, tylko tylna, przekładamy włóczkę i przez 2. Przy tym wzorze warto sobie przytrzymywać kciukiem włóczkę, tak tutaj, wbić się, przeciągnąć najpierw sobie przez oczko, a później właśnie przepuścić sobie jeszcze przez 2. Ten wzór będzie już cały czas nam towarzyszył akurat do ściągacza. Dojdźcie sobie tutaj do końca i pokażę Wam, co dalej. Na razie nie robimy tutaj jeszcze żadnego rozszerzenia, przerabiamy sobie po prostu zwykły rządek. Jestem tutaj przed moim znacznikiem, przerobiłam ostatnie oczko, natomiast to, gdzie już miałam znacznik, będzie wliczane do ściągacza. W tym momencie zamieniam sobie na mniejsze szydełko, czyli przekładam i od tej pory zaczynam robić ściągacz. Ściągacz będzie bardzo podobny, ale będziemy się inaczej wbijać szydełkiem, czyli tak, to oczko jest przerobione, bo zahaczyliśmy o tylną pętelkę, to jest całe, więc robimy narzut i tutaj wyszukujemy tej pierwszej pętelki, tutaj, tej. Czyli normalnie byśmy wbijali się w ostatnią, a tu poszukujemy pierwszej. To jest cała filozofia tego wzoru, czyli tak, na ściągacz szukamy pierwszej pętelki, a na wzór ostatniej. Robimy tak do końca, czyli pierwsza pętelka, przekładamy włóczkę i przekładamy przez 2. Narzut, pierwsza i przez 2. W ten sposób dojdźmy do końca. Jestem przy ostatnim oczku i ostatnie oczko przerabiam całe. Nie wyszukuję już żadnej pętelki, po prostu zwykłe oczko, które się składa z 2 pętelek, czyli przerabiam. I przez 2. Teraz słuchajcie, robię jeszcze jedno oczko łańcuszka i w tym momencie chciałam Wam powiedzieć, żebyście przekładając robótkę zrobili to zawsze tak samo. Jeżeli przekładacie w ten sposób, tak na szybko, to przekładajcie ją cały czas tak samo. Natomiast jeżeli przekładacie takim dłuższym sposobem, to róbcie tak przez całą robótkę, ponieważ ma to później znaczenie, jak wygląda tutaj nasza krawędź, a jest to już ściągacz, więc tutaj już nic nie będziemy wykańczać. Dobrze, więc ja przekładam sobie w ten sposób i znowu zaczynam od tego samego, czyli narzut,
Pierwsza tutaj taka pętelka widoczna i przekładam przez 2. Narzut i pętelka. Jak dojdę do 15 oczka, tutaj znowu wepnę sobie marker, żeby sobie zaznaczyć, gdzie skończyłam robótkę. Przerobiłam moje 15 oczek na ściągacz i w tym momencie już w 15 oczko wsadzam marker, żebym się nie pomyliła. I następuje zmiana szydełka na większe. Słuchajcie, jak zmieniacie szydełko, może Wam się tak zdarzyć, że oczko będzie sobie tak fruwało i nie będziecie pamiętać, jak to włożyć to szydełko. Także zawsze pamiętajcie, że nitka, włóczka, która się rusza, jak ja sobie zwężę, czyli ta jest ruszającą się, musi być z przodu, nie z tyłu, tylko z przodu, bo może się tak zdarzyć, że przez pomyłkę wyłożycie sobie tak. Wtedy mogą wychodzić Wam troszeczkę skręcone oczka, więc pamiętajcie, że przy przekładaniu włóczka musi być z przodu. Teraz zmieniamy szydełko, ale wzór jest taki sam, oprócz tego sposobu wbijania się. Tutaj się wbijaliśmy zawsze w tylną pętelkę. Tu jest, słuchajcie, nasz taki warkoczek, który musimy jak gdyby wyciągnąć. Pierwsze oczko jest troszeczkę ciężej, bo nam trochę tutaj się zdeformował wzór, ale już Wam pokażę, o co chodzi. Robimy narzut i szukamy takiej ostatniej tutaj pętelki. Ona jest aż tutaj tak naprawdę daleko. Ktoś może powiedzieć, że ona nie wchodzi w skład oczka, ale tak, chodzi nam o tą pętelkę, bo jak ją przeciągniemy, to wtedy zobaczycie, że już kolejny wzór nam się świetnie układa, że tak naprawdę tutaj jest ta tylna pętelka. Tylko to pierwsze oczko może być problematyczne przy wyciągnięciu, ale ono tam jest i się udaje. Czyli szukamy tej tylnej, ostatniej pętelki. Później już jest naprawdę łatwo, już widać wzór, już się wszystko układa. Czyli robimy dużym szydełkiem w tylną pętelkę. I zaraz dojdziemy tutaj sobie do końca i zaczniemy sobie już rozszerzać na ramiona. Jestem już na końcu mojego łańcuszka, a tak naprawdę jesteśmy tutaj w tym miejscu, gdzie będziemy poszerzać tutaj na paszki. Słuchajcie, zanim jeszcze pokażę, co tutaj robimy, to ja ustaliłam sobie, że tu jest moja prawa strona, czyli jak gdyby robótkę układam w ten sposób i zaznaczyłam sobie właśnie włóczką, żeby było mi łatwiej i prościej patrzeć, ponieważ tutaj tylko na prawej stronie będę dodawała oczka, czyli tak jak robiliście, tak jak ja, to w tym momencie jesteśmy właśnie tutaj na górze, to jest nasza prawa strona i w tym momencie w ostatnim oczku dodamy jeszcze 2 oczka, czyli łącznie będą tutaj 3 oczka. To takie same, czyli narzut, przekładamy, to jest raz, narzut, przekładamy i przekładamy przez wszystkie 2 i nasze ostatnie oczko 3, czyli jak gdyby za każdy tutaj rządek na prawej stronie zwiększy nam się o 2 oczka. Następnie na lewej stronie po prostu przerabiamy dalej, czyli tutaj nie ma żadnego zwiększenia w tylną pętelkę. Czyli reguła, słuchajcie, jest zawsze taka sama, że gdy jesteśmy na lewej stronie, a wiemy, kiedy jesteśmy na lewej, bo przyczepiliśmy sobie właśnie tutaj tą niteczkę, żeby nie sprawdzać ciągle, przerabiamy po prostu sobie cały wzór, czyli tak, tu przerabiamy dużym, tu przerabiamy małym, tu się wbijamy w tylną pętelkę, tu się wbijamy w tą tutaj pierwszą pętelkę. Znowu wracamy, robimy dalej, ściągacz, zahaczamy, robimy sobie dużym i znowu, gdy dojdziemy do końca ostatniego oczka, robimy w ostatnim oczku 3 oczka. Czyli za każdym razem, kiedy jesteśmy na prawej stronie, w ostatnim oczku robimy 3 oczka. Słuchajcie, ja takich oczek i takich rzędów tutaj w sumie doszłam do końca, kiedy miałam już 104 oczka tutaj. Więc ja jak gdyby dodałam jeszcze 34 oczka. To się oczywiście przekłada, podzieli się na 2, czyli tak naprawdę jakby tutaj mam dodatkowe 16 tutaj rzędów. W tym momencie wyszło mi dodatkowe 16 rzędów. Wy musicie zrobić tyle, ile Wam odpowiada, to znaczy wiadomo, że każdy potrzebuje tutaj mniej lub więcej, czyli skończcie tutaj, wtedy, kiedy Wam będzie już ta tutaj długość, wysokość odpowiadała. Czyli tak naprawdę najprościej będzie przykładać sobie już tą robótkę do jakiegoś sweterka i patrzeć, czy właśnie już jesteśmy tutaj blisko dekoltu, czy to wycięcie na ramię jest już odpowiednie, czy nam po prostu pasuje. Ja tak zrobiłam, miałam taki sweterek podobny i właśnie wyszło mi, że tyle wystarczy na wycięcie.
Czyli jak ja przerobię już tutaj ten rękawek, tutaj to wycięcie, dojdę do tego miejsca, to pokażę Wam, co robimy dalej. Przerobiłam już wszystkie moje rzędy. Tutaj moja liczba oczek wynosi 104, czyli tyle samo, co było w poprzednim. Oczywiście te 104 to również wliczyłam ściągacz już. Następnie, słuchajcie, będziemy przerabiać cały czas już rzędy bez dodawania oczek. Teraz tak, jak sobie wymiarować dalszą część sweterka? Otóż ja położyłam sobie tutaj centymetr i wyszło mi, że ta część zajęła mi 17 cm. Ponieważ docelowo mój sweter ma około 50 cm, mniej więcej, więc patrzę sobie, ile jeszcze muszę dorobić do połowy. 25 cm, więc dorabiam sobie do 25 cm i wtedy wiem, że mam już połowę sweterka. I znowu drugą połowę tego prostego robię sobie tak samo, czyli patrzę, ile tutaj zajęło mi rzędów. Żeby dorobić do 25 cm, ja musiałam dorobić prostych 8 tutaj rzędów, czyli tak naprawdę 8 takich warkoczy, bo cały taki warkocz to trzeba zrobić góra-dół, jak gdyby 2 rzędy, więc 8 takich warkoczy, więc kolejne 8 dorobiłam tutaj. I tym sposobem jak gdyby robię lustrzanym odbiciem i mam pewność, że sweterek po obu stronach będzie miał tyle samo, taką samą tutaj właśnie szerokość i tyle samo rzędów. Więc Wy doróbcie sobie tyle, ile potrzebujecie. Sugerujcie się po prostu połową, ile potrzebujecie do połowy sweterka. W dalszej części doróbcie tyle samo, co tutaj mieliście rzędów i spotkamy się tutaj, gdzie będziemy właściwie już właśnie zakończać, zmniejszać ilość oczek. Przerobiłam już wszystkie moje rzędy bez dodawania oczek. Ja, tak jak mówiłam, mam tu 16 takich łańcuszków. Następnie, słuchajcie, będziemy zmniejszać. Jesteśmy tutaj u góry, czyli pamiętajcie, że kończymy sobie na górze, dlatego że nawet tutaj ładnie widać wtedy nam cały tutaj jak gdyby łańcuszek. Teraz będziemy robić inaczej. Tutaj dodawaliśmy oczka na prawej, a tu będziemy odejmować na lewej. Czyli zawsze jestem przerabiam sobie przy ostatnie oczko tutaj z prawej strony i dopiero na lewej będę zmniejszała. Robimy to tak, że znowu oczko łańcuszka, obracam sobie robótkę i od razu przerabiam jak gdyby 3 oczka w jednym. Ponieważ tam w jednym oczku były 3, to teraz 3 przerabiam w jednym. Robię tak, że wbijam się w jedno oczko, wbijam się w drugie oczko i wbijam, nie powiedziałam, że oczywiście wcześniej musi być narzut. I teraz wbijam się w jedno, wbijam się w drugie, wbijam się w trzecie i teraz muszę przez te wszystkie 3 przełożyć i jeszcze przez 2. I w tym momencie jak gdyby z 3 oczek mam zrobione jedno. I to jest właśnie zmniejszenie. I później idę dalej. Cały czas wykonuję wzór już bez zmniejszenia. Czyli tak, na lewej stronie zmniejszam, na prawej przerabiam wszystkie te oczka. Czyli jeżeli dojdziecie tutaj do ostatniego, jak będziecie na prawej stronie, znowu odwrócicie robótkę i znowu przerobicie 3 oczka w jednym. Przerabiamy oczywiście dotąd, dopóki nie uzyskamy tej samej liczby oczek, co tutaj. Czyli ja zaczynałam mając 85 oczek, z czego 70 było tutaj na ten rząd. Więc liczcie, nie pomylcie się, żeby za dużo nie ściągnąć. Wiadomo, robótka też będzie tutaj fajnie szła. Będziecie widzieć, że będzie lustrzanym odbiciem, że w pewnym momencie już po prostu mamy dosyć, ale oczka i tak trzeba przeliczyć, żeby było tak samo. Natomiast jeżeli ostatnie zmniejszenie będzie na lewej stronie i przerobicie całą lewą, będziecie tutaj na końcu, to przełóżcie robótkę jeszcze na prawo i zróbcie jeszcze dodatkowy rząd, ponieważ tutaj też był robiony dodatkowy rząd. Ja pokażę właśnie, jak tutaj zakończyłam, czyli tak naprawdę ten sznureczek powinniście mieć na górze. To jest sznureczek, który właśnie kończy tą robótkę. Przerobiony został jeszcze jeden łańcuszek tutaj na prawej i tu kończy się pod paszkami
nasza robótka. I to, słuchajcie, jest cały panel. Przyłóżcie sobie jeden do drugiego, czy właśnie Wam się zgadza, czy jest taka sama ilość tutaj łańcuszków. Jeżeli się zgadza, to super. W następnym etapie będziemy robić rękawki. Ja dojdę jeszcze do końca tutaj i pokażę Wam, jak będziemy robić rękawki. One będą w sumie bardzo podobne, będzie tylko po prostu mniej rzędów i może się okazać, że trzeba będzie zrobić dłuższe, ale to za chwilkę. Ja przerobiłam już, słuchajcie, 2 panele, ale jak zaczęłam odsłuchiwać filmiki, które nagrałam, oczywiście zauważyłam błąd. Mam nadzieję, że Wy go nie zauważyliście, a jak zauważyliście, to właśnie sprostuję i przepraszam. Oczywiście chodziło o to, że na górze w moim panelu mam oczywiście 104 oczka, ale nie wliczając ściągacza. Tam gdzieś mówię, że wliczając. Nie wliczając. 104 to jest tylko to, plus jeszcze te 15, czyli 119 jest tutaj. Tutaj rozszerzenie się zgadza, czyli tak naprawdę zrobiłam 34 oczka dodatkowo. W sumie wszystko się zgadza, Wy sobie też tylko pilnujcie, jak to zwykle bywa. Ja robię i nagrywam, czasami nie myślę, więc oczywiście chodziło mi o łączną liczbę oczek, że cały sweterek ma 119. Przerobiłam, słuchajcie, też już dla Was rękaw, żeby pokazać Wam, jak właśnie wygląda ten rękawek. Ja nie będę go z Wami tutaj przerabiać, bo to jest po prostu to samo. Chciałam tylko tutaj pokazać, czym on się różni. No właśnie tym, że na górze mamy już mniej, ponieważ jest to rękaw, nie potrzebujemy tyle. Wiadomo, że ta część jeszcze w reglanowych sweterkach, ona się tutaj łączy, więc tu jeszcze nam będzie powstawał dekolcik. Więc musicie sobie mniej więcej oszacować, ile już tutaj macie i ile chcielibyście, żeby właśnie ten dekolt był. Ja nie mam zbyt wiele, bo chcę, żeby to nie był taki dekolt zbyt duży, więc ja zrobiłam tutaj jak gdyby jeszcze 4 rzędy bez dodawania oczek. Jak będziecie przerabiać ten rękawek, pamiętajcie o tym, żeby zrobić tutaj zwiększenia dokładnie tyle samo, co tutaj. Czyli ja mam o 34 oczka tutaj i tutaj, ponieważ tu właśnie będziemy łączyć sweterek, więc on musi mieć tyle samo, żeby nam się właśnie wszystko ładnie zrównało i złączyło. Więc wykonując ten rękawek, również zaczynamy, słuchajcie, tak samo od tej części i będziemy zwiększać o tyle samo, co tak samo jak na panelu. Robimy część równą, którą będzie jakimś dekoldzikiem i te same zmniejszenia. Różnica jest tylko taka, że być może będziecie potrzebować zrobić dłuższy. Ja właśnie potrzebowałam, bo gdy przymierzycie sobie tutaj gotowy panel, na przykład ten, przymierzycie sobie blisko szyjki, blisko dekoldu do rękawka i zobaczycie, że na przykład jest za mały, czy za długi, czy za krótki, to musicie sobie po prostu zwiększyć. I ja sobie właśnie zwiększyłam ten rękawek. Ale postanowiłam go zwiększyć tylko na ściągaczu. Czyli tak naprawdę zrobiłam 2 razy dłuższy ściągacz, bo tu miałam 15 oczek, a tutaj zrobiłam 30. Tu zachowałam liczbę 70, czyli ja zaczęłam od 100 oczek. Teraz moje te 100 oczek tutaj, to w tym momencie to jest 49 cm. A tutaj na samym szczycie natomiast uzyskałam 58 cm. Czyli znowu, żebym się nie pomyliła, ja tu na górze mam, licząc bez ściągacza, 100 plus 100, 34 oczka, tu jest 134. Gdy dodam jeszcze 30 na ściągacz, to w sumie mam 164. Ok, myślę, że jakoś to przeszło. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o wykończenie tutaj ściągacza na dole, ponieważ jak zauważycie, im szerzej tu potrzebujecie, to fajnie by było, żeby ten ściągacz był tutaj coraz mniejszy, bo o ile nie przeszkadza nam to tutaj, bo tu możemy mieć szerej, natomiast tu na rękawku trzeba go jednak trochę zwęzić. Ja zrobiłam 2 metody. Pierwszą to taką, że zrobiłam jeszcze o pół milimetra mniejszym szydełkiem, czyli 3,5 użyłam, a drugi etap, który właśnie chciałam Wam pokazać, to już jest wykonywanie tego we wzorze. Więc Wam zaraz pokażę. Zaczęłam robić drugi rękawek, przerobiłam kilka rzędów. Tu jest moja prawa strona. Tutaj zaczynają się dodawane oczka. I teraz tak, słuchajcie, żeby sobie zawęzić ten ściągacz, tak naprawdę będziemy go po prostu pomijać, czyli dochodzimy tu do końca i nie przerabiamy dalej
oczek tutaj tych ścisłych, tylko po prostu sobie zawrócimy, czyli jak gdyby pomijamy sobie ten rządek. I to jest właściwie na lewej stronie, bo wracamy tutaj do naszego tutaj końca rękawu. I teraz robię tak, że robię sobie oczko dodatkowe, odwracam robótkę i przerabiam sobie to ostatnie oczko. Znaczy ostatnie, pierwsze tak naprawdę teraz. O, w ten sposób. Od razu sobie, słuchajcie, je zaznaczcie, żeby Wam się nigdzie nie pogubiło, już byłoby wiadome, które to oczko. Przypnijcie sobie agrafkę lub jakiś marker i dalej przerabiamy normalnie. Idziemy do końca, do góry. W ten sposób. Tu właśnie powstanie Wam teraz taka dziura. Mamy zaznaczone ostatnie oczko naszego wzoru, jak również ja mam zaznaczone jeszcze tutaj, gdzie zaczyna się ściągać, żeby właśnie sobie nie liczyć i żeby się nie pogubić. Następnie idziemy do góry, dodajemy oczka, wracamy i zaraz pokażę Wam, co dalej. Jestem już przy ostatnim oczku, to mam zahaczone, więc łatwo widzę, gdzie ono jest i mi się nie zgubi. Robię w nim normalne oczko jeszcze z tego poprzedniego wzoru, dużym szydełkiem. Następnie odkładam szydełko i zamieniam na mniejsze. I tutaj, żeby połączyć ze sobą te części i żeby nie było zbyt wielkiej dziurki, robię narzut, zbieram tutaj takie oczko, które ewidentnie mi tu wystaje, więc go sobie po prostu zabiorę i normalnie wbiję się teraz w pierwsze oczko ze ściągacza i przekładam przez te wszystkie tutaj pętelki. Tych pętelek mamy jednorazowo, tylko raz po prostu przy tym łączeniu będzie trochę więcej, o jedną więcej. I od razu sobie tak samo zaznaczam, gdzie jest mój ściągacz. Przerabiam do końca już po prostu zwyczajnym wzorem, tak jak to robimy sobie ściągacz. Wracając, tak samo przerabiamy sobie zwyczajnie. Tutaj, jak będziecie zwężać, będzie właśnie się Wam tworzyć takie, widać ewidentnie, że były tutaj miejsca właśnie na zwężenie, takie foniki, nie wiem jak to nazwać. Natomiast jak często to robić? No ja zaznaczyłam sobie, że 2 rzędy robię zwyczajnie, a w trzecim dopiero pomijam. I trzymam się tego schematu, żeby 2 rękawki były takie same. Jeżeli Wy potrzebujecie, żeby były bardziej luźniejsze, to wbijajcie się w 4, a jeżeli chcecie, żeby były gęstsze, no to wbijajcie się w co drugi. Im więcej zrobicie takich tutaj pominięć, czyli tak naprawdę im mniej tego ściągacza, no to wiadomo, będziecie mieć ściśniętą robótkę. Jeżeli będziecie robić co 4, co 5, to będzie luźniejsze. To zależy wszystko, jak Wam będzie szło, jak Wam będzie wychodziło. Zróbcie sobie na próbę i po prostu popatrzcie, jak Wam pasuje. Ja natomiast robię po prostu co 3, żeby uzyskać odpowiednią tutaj dla mnie szerokość rękawka. W zasadzie to by było, słuchajcie, tyle. Pozostaje zrobienie drugiego rękawu i możemy się wtedy zobaczyć już na zszywaniu sweterka, czyli najbardziej przyjemna rzecz. Pozostanie tylko do wykończenia jeszcze dekolt. Więc jesteśmy już przy zszywaniu sweterka. Ja skończyłam wszystkie 4 panele. I pokażę Wam teraz, jak złączyć tutaj ze sobą ten ściek, tak zwany właśnie tutaj ten reglanik. Potrzebujemy do tego łańcuszek. Taki łańcuszek, który zaraz Wam pokażę, jak wykonać. On będzie potrzebny praktycznie wszędzie, gdzie mamy tutaj takie zakończenie skośne. Czyli tak naprawdę potrzebujemy z tej strony, z tej, na rękawkach, czyli 8 takich łańcuszków, żeby móc ładnie tutaj właśnie złączyć ten rękawek. Więc zajmiemy się łańcuszkiem, a później pokażę, jak będziemy łączyć ten łańcuszek. Słuchajcie, wszystkie łańcuszki będziemy robić na prawej stronie, tak żeby one właśnie tutaj były widoczne, bo tak będziemy zszywać również na prawej stronie, czyli tam, gdzie zaznaczyliście sobie prawą stronę, robimy łańcuszek. Przy robieniu łańcuszku niekoniecznie musicie się przejmować, że wychodzi Wam jakiś krzywy czy nierówny, ponieważ on w całości będzie zakryty, naprawdę tego nie będzie widać, zresztą zobaczycie. Ja ustaliłam sobie tak, że staram się mniej więcej robić po tyle samo oczek, bo wtedy wiadomo ładnie się zszywa i idzie równo. Nie zawsze nam też się uda, ale mniej więcej starajcie się robić tak samo. Czyli tak, zaczynamy na przykład od góry. To znaczy tu będzie mi się łatwo robić od góry, natomiast lustrzanym odbiciem robiłam tutaj od dołu, bo wtedy było mi wygodniej. Wy wybierzcie sobie taką technikę, jaką Wam jest lepiej. Jedną stronę już mam zrobioną, więc będę robiła drugą.
Oczywiście zaczynamy od pętelki podstawowej. O, w ten sposób. I zaciągamy. Ja wzięłam sobie szydełko numer 4, czyli trochę mniejsze, żeby troszeczkę tak ściaśnić ten wzór, żeby nie był za luźny, żeby się dziurki nie porobiły. I wbijam się gdzieś tutaj na górze, gdzie mam mniej więcej jakąś wolną przestrzeń. I przekładam sobie tą pętelkę. W ten sposób. I oczywiście robię pierwsze oczko łańcuszka. Następnie muszę iść tutaj w dół. Ja założyłam sobie taką technikę, że tutaj w pierwszym momencie jest mi trochę ciężko znaleźć oczko, więc wbiję się gdzieś, gdzie po prostu mi się uda. O, w ten sposób. I mam drugie oczko. Później natomiast będę starała się robić tak, że wbijam sobie tutaj w to pierwsze takie oczko, które tutaj widać. To jest kolejne oczko. Następnie pomiędzy tymi właśnie tutaj łańcuszkami staram się wbijać 2 razy, żeby właśnie wzór mi się tak nie zwęził. Wolę, żeby było więcej tych oczek niż za mało i żeby robótka mi się właśnie nie zmniejszała. Czyli teraz tak, po tym całym takim łańcuszku wbiję się gdzieś tutaj przeciągnę i znowu przed tym łańcuszkiem, idąc cały czas tak po skosie w dół, wyszukuję sobie tu gdzieś w środeczku pętelki i znowu robię łańcuszek. Tu miałam całe oczko, więc bez problemu sobie tutaj przeciągnę i łańcuszek. Tu znowu wyszukuję sobie jakieś pęteleczki, jakikolwiek i łańcuszek. Tu jeszcze przed tą pętelką znowu wyszukuję i łańcuszek. I tu mam ładne oczko, więc robię łańcuszek. Czyli taka jest moja metoda, że tutaj pomiędzy tymi łańcuszkami staram się jeszcze 2 razy wkuć, żeby powstały mi dwa oczko łańcuszka. Następnie w środek. I tak, słuchajcie, robię do końca, zakańczam, liczę te mniej więcej oczka, żeby właśnie były tyle samo. Tak jak mówię, nie przejmujcie się, jeżeli idzie tutaj krzywo, ważne, żeby ten łańcuszek po prostu był, później się wszystko ładnie wyprostuje. Więc jak ja zrobię tutaj ten łańcuszek, pokażę Wam, jak ze sobą łączyć te 2 panele. Jak mamy już gotowe wszystkie łańcuszki, to oczywiście bierzemy się za zszywanie. Przykładamy sobie prawą stroną rękawek i panel. Łączymy razem ze sobą. Tu jest mój rękawek, a tu jest dłuższa część, mój panel. Teraz przykładamy tutaj w ten sposób i słuchajcie, patrzymy sobie tutaj. Ja zszywam sobie tutaj od dołu, jest mi wygodniej. Ładnie tutaj mi się krawędź wtedy układa. Robimy tak, że patrzymy sobie tutaj na wzór, jak biegnie. Ja mam tutaj jeden łańcuszek i z tej strony również mam łańcuszek. Jest to bardzo, słuchajcie, wygodna metoda zszywania, bo po prostu łącząc ten łańcuszek będziemy widzieć, jak układa nam się wzór i będzie nam się tutaj ładnie zrównały te łańcuszki. Czyli co? Wbijamy sobie szydełko w pierwszy tutaj ten łańcuszek, który tutaj zrobiliśmy. Również gdzieś tutaj w pierwszy, który tutaj zrobiliśmy. I przeciągamy sobie, będziemy sobie właśnie przeciągać tą pętelkę. Czyli robimy pętelkę podstawową w ten sposób. Ściągamy i tutaj przełożymy przez 2 pętelki. W ten sposób i oczko. I w zasadzie teraz będziemy cały czas tak samo łączyć, czyli tak, patrzymy tutaj mniej więcej właśnie ile mamy oczek i jak możemy tutaj połączyć. Ja mam tutaj jeszcze jedno takie małe. Bierzemy całe oczko łańcuszka. Również tutaj biorę całe oczko łańcuszka. O. I przekładamy przez całe oczko łańcuszka. Znowu to całe. Tutaj również całe. I przekładamy przez łańcuszek. Teraz już właśnie będzie prościej, bo mamy przygotowany ten łańcuszek. On się teraz nam ładnie tutaj ułoży. O, w ten sposób. I już powstaje nam tutaj taki ładny ściek, o który nam chodziło, reglanowy. I jak zaczniecie robić sobie ten łańcuszek, to zobaczycie, że tak naprawdę tutaj nam się ładnie prostuje i wcale nie widać nierówności tego łańcuszka. O, tak to będzie wyglądało właśnie w ten sposób. Ładnie nam się zbiegają tutaj te linie.
Czyli zrobimy tak do końca, patrzymy na łańcuszek tutaj z poprzedniego i ściągamy tu łańcuszek, zabieramy, przekładamy. Słuchajcie, zrobimy tak do końca i zaraz Wam pokażę, co tutaj. Jestem już na końcu tutaj. W zasadzie można by tu już zakończyć, czyli zrobić sobie jeszcze oczko i zaciągnąć, ale jeżeli chcielibyście, żeby tutaj mamy taki właśnie, jak przewinięcie sobie taki łańcuszek, żeby on był z drugiej strony, żeby było tak symetrycznie, możemy jeszcze po prostu zakręcić. To jest opcjonalne, ja sobie tak właśnie zrobię, czyli jak tutaj skończyłam ostatnie łączenie, robię sobie jeszcze oczko, odwracam właśnie robótkę i teraz jeszcze raz przejdę drugą stroną, żeby tu też powstała mi taka ładna krawędź. To już chodzi tylko o to, żebyśmy, słuchajcie, wbili się tu pod i tu jak najbardziej tak samo z drugiej strony, jak gdyby pod tym łańcuszkiem. O, pod. Żeby szydełko było pod tym warkoczykiem. Jeżeli będzie w innym miejscu, to ten warkocz Wam tutaj zniknie, czyli przekładamy włóczkę i przekładamy przez oczko. I znowu wbijamy się tu i wbijamy, patrzymy, czy wbijamy się po prostu pod łańcuszkiem. Jeżeli jest, to wbijamy się. Następne jest to tutaj dosyć może problemowe, żeby przejść przez tyle tych oczek, ale się uda w ten sposób. Tu wbijamy się i tu. Tu już tak ciężko może jest zachować dokładnie, ile tutaj tych oczek było. Nie jest to jakieś takie ważne. Ważne, żeby tak naprawdę w ten sposób wzmocni się nam trochę ten reglan i obustronnie powstanie tutaj taki warkocz. Będzie troszeczkę właśnie grubszy. Możecie tak zrobić, możecie tu zakończyć, możecie iść dalej, opcjonalnie. I ja dojdę dalej, żeby miała symetrycznie i równo. I tak zrobię, słuchajcie, we wszystkich ramionczkach. Czyli w zasadzie teraz musimy połączyć wszystko ze sobą, czyli tak, jak skończymy zszywać już ten rękawek, przyczepiamy następny panel tutaj i łączymy już z kolejnym panelem. Tak robimy 4 razy. Jak zrobicie już to już naprawdę zostaje niewiele. Zszycie sweterka i wykończenie tutaj na górze dekoltu. To zobaczymy się za chwilkę. Ja już zrobiłam swoje reglaniki. Chciałam jeszcze Wam tak szybciutko powiedzieć a propos zszywania sweterka. Wiadomo, że zszywamy na lewej stronie, tutaj panel, jak i razem rękawek. Natomiast tu jest bardzo wygodna rzecz, ponieważ mamy łańcuszek, więc możemy go wykorzystać wręcz właśnie do zszywania. Ja to uwielbiam zszywanie właśnie szydełeczkiem. Więc zahaczamy sobie tutaj o 2 łańcuszki i tak samo jak robiliście reglan, tak samo po prostu możemy sobie łatwo połączyć ze sobą panele. I też ten szef jest ładniejszy, jest równy i nawet łatwiej spróć, jak uznacie, że tam coś trzeba jeszcze poprawić. Więc polecam, naprawdę. Czyli robimy pętelkę i znowu wyszukujemy 2 tutaj po tej stronie łańcuszków. Na początek staram się wybrać trochę mniejsze szydełko, z reguły zszywam trójeczką, tak jak reglanik, bo tam chyba nie powiedziałam, no bo jest po prostu wygodniej się tutaj przebić. W ten, słuchajcie, sposób zszywamy sobie sweterek. Naprawdę idzie szybko, wygodnie, więc polecam zszywanie szydełkiem. Słuchajcie, zszyjcie tą stronę, zszyjcie drugą stronę i już naprawdę kończymy, robimy tylko dekolcik. Mój sweterek już zszyty, więc zajmujemy się dekoltem, czyli ostatnia rzecz i nasz sweterek będzie gotowy. Żeby zrobić dekolt, oczywiście będziemy potrzebować również takiego łańcuszka, którego robiliśmy tutaj. Więc musimy sobie najpierw po prostu przygotować taką krawędź, żeby była ładna i równa. Więc znowu zaczynamy od pętelki podstawowej i będziemy się wbijać tutaj w te miejsca, tak jak było właśnie przy rękawkach. Czyli zahaczamy sobie pętelkę w dowolnym miejscu, najlepiej gdzieś tu z boku. Robimy oczko. Oczywiście robimy oczko z długiej nitki, nie z krótkiej. Oczko. I teraz tak, wyszukujemy sobie podobnie tak jak tam. Tutaj ładnych takich oczek całych i zahaczamy, a w środku wyszukujemy tym razem tylko jednej pętelki, żeby nie było za gęsto. Jednej. I znowu
oczko całe i tu gdzieś pomiędzy wbijamy się i robimy pętelkę. Całe i do środka. Zróbcie tak dookoła. Tutaj gdzieś na rogach starajcie się mniej więcej złapać, nawet możecie wziąć mniejsze szydełko, żeby byłoby Wam wygodniej, tak żeby po prostu powstała ładna tutaj równa krawędź. Wiadomo, jest to tutaj, są wszystkie szycia, są zakończenia, więc tutaj mamy w tym momencie najbrzydszą krawędź, więc tym łańcuszkiem będziemy sobie ją jak gdyby profilować. Więc dojdziemy tutaj do końca i zaraz pokażę, co dalej. Jestem już na końcu łańcuszka. Ostatnie oczko to będzie po prostu oczko połączeniowe, czyli po prostu wbijam się w to pierwsze, zahaczam i przeciągam i mam połączony łańcuszek. Tak wygląda mniej więcej tutaj u mnie łączenie. Jest zrobiony dookoła. Teraz będziemy robić słupki nawijane. Fajnie by było, gdyby nam wyszło pod koniec parzysta liczba. Jeżeli zrobimy już te wszystkie słupki, to możecie sobie je przeliczyć i po prostu w ostatnim, na przykład jeżeli wyjdzie Wam liczba nieparzysta, wbić jeszcze raz. Ponieważ wzór w zasadzie wymaga, żeby ta liczba oczek była parzysta, ale to nie ma problemu, zaraz sobie wszystko ustalimy. Czyli tak, tu gdzie było łączenie, zrobimy sobie 2 oczka łańcuszka i dopiero w następnym oczku już to będę traktowała jako słupek, te 2 oczka. W następnym oczku robię narzut, wbijam się w całe oczko, przekładam przez oczko i teraz robię tak, przekładam przez 2 i przekładam przez 2. To jest właśnie półsłupek, słupek nawijany, czyli przez oczko, przez 2 i przez 2. Narzut, przekładam przez całe, przez 2 i przez 2. Narzut, przekładam przez 2 i przez 2. Na razie robimy rząd całych takich półsłupków nawijanych. Dopiero zaczniemy formować, jak dojdziemy tutaj. Przerobiłam już sobie dookoła te nasze półsłupki nawijane i już widzę, że tutaj ładnie układa mi się właśnie to zakończenie dekoltu. Następnie słuchajcie, ja policzyłam te słupki, więc wyszło mi oczywiście nieparzyście, więc ostatni słupek jeszcze zrobiłam tutaj w tym pierwszym, żebym miała parzystą liczbę. Tutaj mamy ten łańcuszek, który składał się z tych 2 oczek, więc ja będę teraz łączyć. Będę się wbijać jak gdyby w trzecie oczko od początku. Tu było 1, 2, 3. Wbijam się w trzecie, przekładam i łączę. I teraz zrobimy sobie wzór. Wezmę sobie szydełko większe, tu robiłam 3,5, żeby mi się łatwiej wbijało. Natomiast teraz sobie wezmę 4, żeby tutaj zniwelować ewentualnie jakieś prześwity. I znowu zaczynamy od 2 oczek. Te 2 oczka wliczam już jako słupek, więc one są jak gdyby pod spodem tych poprzednich i teraz będziemy robić wzór. Wzór polega na tym, że robimy na zmianę, czyli tak, narzut. Na zmianę wbijamy się z przodu i zaczynamy w zasadzie z przodu, bo te oczko będziemy traktować jako z tyłu, czyli jak gdyby zahaczam całe szydełko o ten słupek, przekładam sobie włóczkę i dalej postępuję tak samo, czyli przez 2 i przez 2. To jest z przodu. Następnie robię to samo, tylko jak gdyby wbijam się już od tyłu, tu. I tu muszę przełożyć włóczkę przez ten cały i znowu 1 i 2. I tak, słuchajcie, do końca. Czyli tak, z przodu przekładam, 1, 2, znowu nawijam, wbijam się od tyłu, przekładam sobie tutaj, przekładam szydełko i 1 i 2. Nawijam z przodu i 1 i 2. I właśnie, jak dojdziemy do końca, to już zobaczymy, że powinniśmy skończyć właśnie na oczku przednim, dlatego te traktuję jako tylne. Ale zaraz Wam to pokażę. Zrobiłam znowu drugą rundę dookoła. Jestem tutaj, kończę na słupku z przodu i znowu 1, 2, 3, łączę trzecim tutaj jak gdyby łańcuszkiem. I w ten sposób powstaje nam taki
ładny dekolcik. Słuchajcie, robimy go dotąd tak naprawdę dokąd chcecie. Mi jeszcze troszeczkę zostało tej włóczki, więc zrobię sobie jeszcze pewnie jeden rządek. Jeżeli uznamy, że kończymy, wiadomo, robimy sobie oczko ścisłe, ściągamy i chowamy sobie do środka wszystkie niteczki. Słuchajcie, to by było w zasadzie na tyle, więc bardzo się cieszę, że dotrwaliście ze mną do końca. Jestem z Was dumna. A my, a i Wy jesteście bogaci tak naprawdę o nowy sweterek i możemy się znowu przebierać. Więc słuchajcie, bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną. Oczywiście zapraszam na kolejny filmik lub na inne filmiki, które również są na moim kanale. Także do zobaczenia.